Strefa 51 to jedna z najlepiej chronionych placówek w Stanach Zjednoczonych. Przez dziesięciolecia oficjalnie nie istniała aż do pewnego przełomowego momentu. Obecnie to miejsce jest symbolem tajemnic, spisków i historii, których nikt miał nie poznać. Dziś przedstawię Ci 10 ciekawostek na temat tej placówki. Oglądaj uważnie, bo to, co znajdziesz na końcu, może Cię naprawdę zaskoczyć. 10. Oficjalna nazwa i początki kompleksu. Oficjalna nazwa tego miejsca wcale nie brzmi tak mistycznie, jak mogłoby się wydawać. To Groom Lake albo Homey Airport, od wyschniętego jeziora, które stało się idealnym, naturalnym pasem startowym. Area 51 to jedynie oznaczenie w systemie wojskowych stref testowych pustyni Nevada. Historia tego obszaru sięga jeszcze czasów, gdy Amerykanie okiełznywali arsenał jądrowy. W 91 w pobliżu Roswell oraz obecnej strefy powstała baza wojsk lotniczych, w której stacjonowała 509 Bomb Group. To właśnie jej żołnierze w przyszłości zrzucą bomby na Hiroshimę i Nagasaki. Również w tych rejonach Robert Oppenheimer tworzył i testował głowice atomowe w ramach projektu Manhattan. 9. Czubek góry lodowej. Kiedy spojrzysz na zdjęcia satelitarne strefy 51, zobaczysz pasy startowe i kilka hangarów. Wydaje się, że to po prostu baza wojskowa, ale według wielu teorii to tylko fasada, czubek góry lodowej. Pod ziemią mają kryć się rozległe tunele, laboratoria i poziomy schowane tak głęboko, że nie zobaczy ich żadna kamera szpiegowskiego satelity. Mówi się o windach prowadzących w głąb pustyni, o sieci korytarzy, które mogą łączyć różne części kompleksu. Niektórzy są przekonani, że to właśnie tam przechowywane są technologie zbyt kontrowersyjne, by ujrzały światło dzienne. 8. Radzieckie myśliwce MiG-21. W latach 60. i 70. Amerykanie zdobyli coś absolutnie bezcennego. Maszyny, które wtedy były dumą lotnictwa ZSRR, nagle wylądowały na pustynnym pasie w Nevadzie. Pod kryptonimem Half Donut piloci USAF testowali zdobyczne samoloty, ucząc się każdej słabości, każdego ograniczenia tej konstrukcji. Jednak co najbardziej kontrowersyjne dla Stanów. Naukowcy badający myśliwce stwierdzili, że maszyny nie są cudami techniki w porównaniu do rodzimych samolotów, a ich skuteczność w dużej mierze jest zasługą radzieckich pilotów wyszkolonych lepiej od amerykańskich. To doświadczenie stało się fundamentem przewagi USA w wielu późniejszych konfliktach. 7. Strefa 51 nie istnieje. Strefa 51 powstała w 1951 roku. Przez dekady krążyły o niej plotki, domysły i relacje nielicznych świadków, ale oficjalnie tego miejsca po prostu nie było. Rząd konsekwentnie milczał, a każda wzmianka ginęła w gąszczu tajnych dokumentów. Dopiero w 2001 roku prezydent George Bush wspomniał o istnieniu placówki. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w 2013, kiedy CIA odtajniła dokumenty potwierdzające istnienie strefy. 6. Masowe skażenie środowiska. W 1994 roku wokół strefy 51 zaczęły dziać się rzeczy trudne do wyjaśnienia. Ale nie chodzi tu o UFO czy coś w tym stylu. Pracownicy bazy i mieszkańcy pobliskich terenów zaczęli skarżyć się na dziwne choroby, problemy ze skórą, płucami, a nawet uszkodzenia narządów wewnętrznych. Szybko pojawiły się głosy, że winne są toksyczne substancje spalane w tajemnicy na pustyni. Według relacji, odpady chemiczne i wojskowe miały być regularnie niszczone poprzez otwarte spalanie, bez żadnych zabezpieczeń. Gęsty czarny dym unosił się w powietrze, a jego skutki odczuwał każdy, kto znajdował się w okolicy. 5. Miasteczko do testów atomowych. Wyobraź sobie idealnie zwyczajne amerykańskie miasteczko. Rzędy domów, sklepy, ulice, a nawet zaparkowane samochody. Teraz dodaj do tego fakt, że nikt tam nie mieszkał, bo całość była jedynie atrapą stworzoną do jednego celu – testów broni jądrowej. Na terenie strefy 51 powstało takie miejsce, znane jako Strefa 13. W domach ustawiano manekiny balistyczne udające rodziny. Na ulicach pozostawiano samochody, a niektórzy mówią nawet o żywych zwierzętach pozostawionych na pastwę tego, co miało się wydarzyć. Następnie w pobliżu detonowano ładunki nuklearne, by sprawdzić, jak fala uderzeniowa i promieniowanie niszczą codzienny świat. Do dziś w archiwach można znaleźć fotografie spalonych manekinów i stopionych budynków, dowód obsesji zimnej wojny i eksperymentów, które dla wielu brzmią jak scena z filmu grozy. 4. Jezioro w sercu strefy. W samym centrum tego zakazanego obszaru leży wyschnięte jezioro Groom Lake. Na pierwszy rzut oka zwykła pustynna przestrzeń.
W rzeczywistości to właśnie ono stało się naturalnym pasem startowym i sercem całego kompleksu. Ale z Groom Lake wiąże się znacznie więcej niż wojskowe manewry lotnicze. W sieci od lat krążą spekulacje, że pod taflą dawnego jeziora mogą kryć się ukryte hangary i tajne wejścia do podziemnych laboratoriów. Niektórzy sugerują, że to tam testowane są pojazdy, których pochodzenie nie jest z tego świata. Świadkowie twierdzą, że widzieli nad tym obszarem dziwne światła i obiekty poruszające się w sposób, którego nie da się wytłumaczyć technologią znaną człowiekowi. 3. Projekt Aurora. W latach 80. i 90. zaczęły pojawiać się pogłoski o istnieniu nowego, absolutnie przełomowego samolotu szpiegowskiego. Nadano mu kryptonim Aurora. Miał być zdolny do osiągania prędkości ponad Mach 5, czyli 5 razy szybciej niż dźwięk. Ślady jego istnienia pojawiały się w nietypowych doniesieniach. Głośne, pulsujące dźwięki słyszane nad USA, charakterystyczne ślady kondensacyjne na niebie czy tajemnicze zapisy w budżecie obronnym. Dla wielu to wystarczający dowód, że Aurora naprawdę latała. Oficjalnie nigdy tego nie potwierdzono. Amerykańskie siły powietrzne uparcie milczały, a wszystkie informacje kończyły się na słowie tajne. 2. Pozaziemskie cywilizacje. Strefa 51 to dla wielu synonim kosmitów. To właśnie tu, według najpopularniejszych teorii spiskowych, miały trafić szczątki tajemniczego obiektu, który rozbił się w 1947 w Roswell. Oficjalnie był to balon meteorologiczny, ale tysiące osób do dziś wierzą, że chodziło o prawdziwe UFO. Według plotek wewnątrz bazy przechowywane są nie tylko fragmenty pojazdów, ale nawet ciała istot pozaziemskich. W internecie krążą opowieści o sekcjach zwłok i badaniach technologii, która miała wyprzedzać ludzką wiedzę o całe stulecia. Rząd USA oczywiście wszystkiemu zaprzecza, ale każdy przeciek, każdy raport świadków i każda nocna obserwacja dziwnych świateł nad Nevadą podsyca przekonanie, że w strefie 51 dzieje się coś, czego opinia publiczna nigdy nie powinna zobaczyć. 1. Podróże w czasie. Brzmi jak scenariusz filmu science fiction, ale ta teoria regularnie powraca w dyskusjach o strefie 51. Mówi się, że w podziemiach bazy prowadzone są eksperymenty nad manipulowaniem czasem. Według niektórych Amerykanie mieli zdobyć technologię pozwalającą nie tylko latać szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, ale też cofać się lub przeskakiwać w przyszłość. Rzekomo efektem takich prób są anomalie obserwowane wokół bazy, zakłócenia elektromagnetyczne, tajemnicze błyski i dziwne dźwięki, które nie mają logicznego wytłumaczenia. Inni twierdzą, że wiedza o podróżach w czasie pochodzi z badań nad technologią obcych, a strefa 51 to tylko laboratorium do jej rozwijania. Czy to możliwe? Nie mamy żadnych dowodów. Ale sama myśl, że w sercu Nevady ktoś mógłby igrać z czasem, sprawia, że strefa 51 jeszcze mocniej działa na wyobraźnię. Strefa 51 od lat jest miejscem, gdzie fakty mieszają się z teoriami spiskowymi, a rzeczywistość z legendą. A ty co sądzisz o strefie 51? Napisz swoją teorię w komentarzu, chętnie je przeczytam. A jeśli ten materiał cię zaciekawił i chcesz poznawać kolejne ciekawostki ze świata historii i teorii spiskowych, zasubskrybuj kanał Porzucone Tajemnice. Pozostaw po sobie komentarz i łapkę w górę. Dla ciebie to kilka kliknięć, a dla mnie ogromna motywacja i pomoc w rozwoju kanału. Dzięki, że jesteś i do następnego.